1 sierpnia. Co roku oczy całego świata, a przynajmniej wielu mediów ze świata, zwracają na chwilę uwagę na Warszawę. Najczęściej skupiając się na godzinie W i jej spektakularnym momencie, gdy miasto zamiera. Ale czy my, Polacy, będąc w Warszawie, potrafimy choć na chwilę przystanąć w zadumie w odpowiednich miejscach, związanych z jednym z największych zrywów w historii Polski? Czuję, że różnie z tym bywa, więc spróbujmy podążyć tym niełatwym śladem. W naszych filmach przyzwyczailiśmy Was, że jest całkiem niemało edukacji, historii, geografii, sporo podróży, szczypta humoru. W tym filmie skupimy się jednak głównie na tym pierwszym. Przyjechaliśmy do Warszawy na zaproszenie Muzeum Powstania Warszawskiego i będziemy się przemieszczać po stolicy śladem obiektów i miejsc związanych z powstaniem właśnie. Przy czym bardzo prosimy o wyrozumiałość, nie jesteśmy warszawiakami i cały ten odcinek zrealizujemy właśnie z perspektywy osób przyjezdnych, można powiedzieć trochę turystów. Warszawska Starówka. Urocza, czarująca, klimatyczna, modne knajpki, turyści z selfie-stickami, powoli rozstawiane budki na jarmark. Gdzieś jednak pomiędzy schodkami i łukami kamienic, gdzieś pomiędzy piaskowymi elewacjami i brukowanymi uliczkami kryje się inny kod, inna historia. Kod, który można odkrywać też samodzielnie, jeśli tylko się chce. Czasami trzeba umieć poszukać. Czasami flagi, wstążki czy znicze same o tym nam powiedzą. Od pierwszych chwil powstania powstawały barykady, głównie na skrzyżowaniach ulic. Z betonowych płyt, z desek, z ziemi wykopanej często własnymi rękami. 23 000 powstańców pomagali jak mogli. Wszyscy, 50-latkowie i nastolatkowie. Na Starym Mieście wznosi się bardzo wzruszający pomnik małego powstańca, który został zniesiony ku czci najmłodszych uczestników powstania, harcerzy. I od razu będąc tutaj przychodzi na myśl wiersz Baczyńskiego z 1944 roku, Elegia o chłopcu polskim, którą wszyscy przerabialiśmy na lekcjach języka polskiego. Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Kopia tego monumentu znajduje się m.in. w sali Małego Powstańca w Muzeum Powstania Warszawskiego. Miejsca, bez którego każda podróż historyczna po Warszawie byłaby niepełna. I miejsca, które od kiedy istnieje zmieniło nie tylko historyczne, ale też edukacyjne i turystyczne oblicze Warszawy. Muzeum odwiedzane jest co roku przez ponad 200 000 ludzi. Miejsce, gdzie opowiada się historię, ale w najlepszym możliwy sposób, bez przesadnego patosu, a historiami ludzi. Bez pouczania, a zachęcając do refleksji. Bez niedostępnych gablot, ale multimedialnie i blisko, wręcz namacalnie. W okalającym budynek Muzeum Parku Wolności głównym elementem jest mur pamięci z wyrytym nazwiskami blisko 11 000 powstańców, którzy polegli w walkach w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Wchodzimy do przestrzeni po byłej elektrowni tramwajowej. Pod nogami dalej bruk, krawężniki. Czujemy się trochę jak w pomieszczeniu, ale trochę wciąż jakby na zewnątrz. Po chwili poczujemy się trochę jak teraz i trochę jak wtedy. Tutaj mamy nowy hit turystyczny stolicy.
jakiego rodzaju odwiedzający go ten hit stworzyli? Cieszymy się, że ludzie z całego świata przyjeżdżają poznać bliżej historię nie tylko samej Warszawy, ale również historię całej Polski, ponieważ jak do tej pory jesteśmy muzeum, które nie tylko mówi o samych wydarzeniach w Warszawie, ale również o tym, co działo się w naszym kraju przez setki lat i dlaczego polski naród jest tak wyjątkowy, dlaczego mimo wielu lat niewoli udało nam się zachować naszą tożsamość, wartości, które tak bardzo były dla nas zawsze ważne. Także cieszymy się, że jesteśmy drugim najbardziej odwiedzanym muzeum w całej Polsce, zaraz po Muzeum w Oświęcimiu. I nie tylko grupy szkolne, ale również klienci indywidualni bardzo często do nas tutaj zaglądają. I najciekawsze jest chyba to, że temat Powstania Warszawskiego jest bardzo interesujący, nie tylko właśnie dla zwiedzających z Polski, ale również zwiedzających z zagranicy. Ponieważ tych krajów pewnie jest mnóstwo, może nawet wszystkie, no to potrzebny jest jakiś uniwersalny język, który tą trudną historię i w jakiś dość przystępny sposób wytłumaczy. Zgadza się. Jest to język o wolności, tak? Mówiący o tej wartości, która jest tak bardzo bliska naszemu sercu. Chociaż muszę przyznać, że wielokrotnie goście podkreślają, że do obrony tej wartości zdolni jesteśmy w taki sposób chyba tylko my, bo faktycznie Polacy podczas swojej historii nieraz pokazali, że nie kalkulują, tak? Czy opłaca się umierać na barykadach. Powiedzą zawsze, że tak po prostu trzeba się zachować. Które elementy tej historii, bo tak trzeba to powiedzieć, to jest historia opowiedziana w sposób bardzo przystępny i multimedialny, aczkolwiek trudna, Pani zdaniem są najistotniejsze lub powodują wśród odwiedzających takie największe refleksje, najbardziej działają na wyobraźnię, są najbardziej takie sugestywne? Początkowy etap zwiedzania jest zawsze tym bardzo budującym wrażenie w naszych gościach, a więc historia Warszawy, miasta, które zostało zniszczone aż w 84%. Historia okupacji, a więc tych wszystkich represji, które spadły na nasze barki. Oczywiście bardzo ważny jest przebieg samego powstania, tak? Piękne pamiątki, które posiadamy po powstańcach, opaski, różne eksponaty, które nam ofiarowali w momencie, kiedy otwieraliśmy muzeum 15 lat temu. Pamiątki, które przez tyle lat chowali po strychach, po szufladach, a w końcu w 2004 roku mogli przekazać instytucji, która pokazuje je całemu światu. Bardzo cieszymy się, że mamy replikę 1:1 amerykańskiego Liberatora. Eksponat, który na pewno budzi wielkie wrażenie w gościach z całego świata. Ten obiekt nazywany jest sercem Muzeum Powstania Warszawskiego i można go odbierać wzrokowo, słuchem, ponieważ to jest to bijące serce, ale też właśnie dotykiem, bo ono naprawdę bije i tu również znajdują się ślady po kulach. Działalność muzeum to też edukacja i polityka historyczna. W muzeum organizowanych jest wiele różnych wystaw czasowych. Tej jesieni akurat była to wystawa Kurier, ostatnie dni przed powstaniem, prezentująca Warszawę tuż przed wybuchem powstania i w momencie, kiedy z Londynu przybywa Jan Nowak-Jeziorański, kurier ze specjalną misją. Postać od dawna zasługiwała na film o nim i powstał właśnie dzięki muzeum, notabene. Odbicie Jestem jak ty, zapewne. To niesamowite, jak sztuczna inteligencja i ogromne zasoby zdjęciowe łączą się w muzeum w służbie doświadczeń. W specjalnym lustrze zobaczymy podobnego do siebie powstańca, a nawet jeśli to będzie możliwe, poznamy jego losy. Maria Gorczyńska, łączniczka. Zgrupowanie Bartkiewicz. Plac Krasińskich, znów ścisłe centrum miasta. Ten starszy człowiek, który porozmawiał z nami poza nagraniem chwilę, opiekuje się powstańczymi tablicami i miejscami pamięci. Zawiązuje małe, biało-czerwone tasiemki. Zapala znicz przed pomnikiem powstańców. Pewnie nie tylko tutaj. Jeden fragment tego pomnika symbolizować ma moment wychodzenia z podziemi, z gęstej plątaniny kanałów pod Warszawą. Tak powstańcy dostarczali m.in. broń, informacje,
wsparcie. Przemieszczali się po prostu. Na środku tego skrzyżowania, przy Placu Krasińskich, znajduje się włas, wejście do kanałów, którymi powstańcy ewakuowali się ze Starego Miasta w różne części Warszawy, ale głównie na północ w kierunku Żoliborza i na południe. No nie możemy go zobaczyć z bliska, bo znajduje się na środku drogi, ale został specyficznie jakby wyróżniony. Jak widzicie, kostka brukowa stara została i kontynuuje się na chodnik ze względu na to, żeby usymbolizować troszeczkę, symbolizować te kanały, które były tak istotne w historii powstania warszawskiego. Powstańcza Warszawa, wyglądająca wsparcia ze wschodu, w środku sierpnia czuje pierwsze przesilenie. Każdego dnia jednak oddycha walką o skrawek wolności i normalności. I tutaj jest taka replika tablicy informacyjnej, na której notabene właśnie jest wywieszona kopia biuletynu informacyjnego z informacją od Bora Komorowskiego i jest to odezwa z 1 sierpnia właśnie o rozpoczęciu powstania. Krok po kroku, dotyk za dotykiem, refleksja za refleksją. Człowiek, przenosząc się te 75 lat wstecz, zaczyna dobitniej rozumieć, jak kompletnie nic nie znaczy, gdy myśli sobie, że ma dziś gorszy dzień, że nie daj Boże mówi, że ten świat jest beznadziejny, bo na ulicach są na przykład korki, a latarnie są zaświecane za późno. Reduta Bank Polski. Nie jesteśmy z Warszawy, tak jak mówiłem, ale ilekroć właśnie mijaliśmy ten budynek, robił dla nas piorunujące wrażenie. I jeśli możemy mówić o turystyce emocji, odczuć, a turystyka historyczna wpisuje się w ten rodzaj tej bardzo specyficznej turystyki, to właśnie takie obiekty, gdzie dotyk budzi emocje i dla niektórych bardzo trudne chwile, tego typu obiekty są najbardziej cenne i symboliczne. Symboliczna jest też ta róża, o którą tutaj ewidentnie ktoś dba, podlewa pieli, która jest wielkim kontrastem wobec tych murów, gdzie ewidentnie widać ślady po kulach, po karabinach, różnego rodzaju wyryte hasła. Robi wrażenie miejsce. Kolumbowie, nasi rówieśnicy bez żadnych rozterek, czy warto, czy nie. Jedni z najbardziej bohaterskich pokoleń i straconych. Jeśli szczerą walkę o wolność można uznać za stratę, bo moim zdaniem nie. Czwarty sierpnia. Z dachu Teatru Wielkiego pada strzał snajpera. Śmiertelna kula na reducie dosięga Krzysia z batalionu Zośka. Najprawdopodobniej na dachu Teatru Wielkiego znajdował się snajper, który 4 sierpnia 1944 roku śmiertelnie postrzelił Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, poetę, przedstawiciela Kolumbów, a także powstańca, żołnierza, który miał w momencie śmierci 23 lata. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. Dzień następny. Powązki wojskowe. Jesień w tym roku wyjątkowo długo trzyma. Nie było przymrozków. Jest druga połowa listopada, a na kolorowe groby wciąż spadają leniwie liście. Grupa licealistów wędruje po cmentarzu w formie terenowej lekcji historii. Recytują referaty o ludziach, o których ich pokoleniu wypada zapomnieć, a może właśnie nie. Krzysztof Kamil Baczyński był jednym z naszych ukochanych poetów, obok Różewicza i Herberta. Być może jego tragiczna historia miała na to dodatkowy wpływ, nie ukrywam. Na grobie wieńce, znicze, kartki, słowa.
Nasza matura była 15 lat temu. Baliśmy się, że nowe pokolenie będzie miało już kompletnie inne rzeczy na głowie niż jakaś pamięć historyczna. Wymieniając się z młodzieżą spojrzeniami, jednak delikatnie dziękujemy. To samo mówimy po chwili nauczycielowi i nie nalegamy na nagranie. Niech tak zostanie. Kamil miał 15 lat, gdy stał się najmłodszym wolontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego. Spotykamy się tego samego dnia, późnym popołudniem na kawie i rozmawiamy trochę o tym, czy młodzi to wszystko dostrzegają. W ciągu roku w wielu miejscach Warszawy, w zasadzie na każdym roku można spotkać jakieś elementy, które świadczą o pamięci tego miasta i mieszkańców, o pamięci powstania, pamięci powstańców. I samo przejście nawet kilku przecznic razem z ludźmi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, może pokazać, że to miasto rzeczywiście ma za sobą ogromny trud, ogromne przejścia, po których wróciło do normalnego życia. Drugim cmentarzem, który pełni rolę ważnego dopełnienia podróży po Warszawie śladem powstania, jest z pewnością cmentarz powstańców i zbiorowa mogiła oraz aleja białych pionowych słupów, która wieczorem podświetla się znacząco. No jest to wyjątkowe dla Warszawy miejsce, podobnie jak powązki wojskowe. Tam mamy tysiące grobów powstańców, żołnierzy Armii Krajowej. Natomiast tutaj przywożono po 1945 roku prochy ludności cywilnej. Taki największy w historii Warszawy pogrzeb. Jest to niezwykła historia. Miał miejsce 6 sierpnia 1946 roku, kiedy przywieziono tutaj prochy około 6 ton ludzkich prochów w 117 trumnach. I są relacje w prasie, które mówią, że tłum ludzki czekał na opróżnienie trumien, żeby rzucić się na nie i wydrapywać chociaż jedną garść, w nadziei, że może to moi bliscy. To jest jeden, rozumiem, z symboli waszej działalności, rzecz nowa, której tutaj jeszcze 7-8 lat temu nie było. To inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, zachowajmy ich w pamięci. Widzimy teraz las, około 100 białych słupów, a na tych słupach nazwiska ludności cywilnej, która zginęła w czasie Powstania Warszawskiego. To bardzo ważna inicjatywa Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby upamiętnić największego bohatera tego wydarzenia, właśnie ludność cywilną. Muzeum Powstania Warszawskiego posiada też placówki poza Wolą, np. Cele Bezpieki czy znany i lubiany kameralny, położony dosłownie 2 minuty od Pałacu Kultury i Nauki, schowany w jednym z kamienicznych podwórek, Fotoplastikon Warszawski. Fotoplastikon jest jednym z oddziałów Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstał na początku XX wieku i właściwie przez całe stulecie z krótkimi przerwami działał w tym samym miejscu. A jest to miejsce niezwykle unikatowe, ponieważ jest to jedna z kamienic, która zachowała się po wojnie. Zresztą za chwilę zaprosimy Was do kamienic i podwórek, które również się zachowały. I tutaj w zbiorach mamy ponad 3000 zdjęć, autentycznych zdjęć stereoskopowych, które właśnie tutaj dzięki temu urządzeniu można oglądać. I są to zdjęcia z różnych stron świata, no i oczywiście z Warszawy, której dzisiaj już nie ma. Inne kamienice, inne kwartały, o których Ania opowiadała, że się zachowały, to m.in. wzdłuż ulicy Emila Plater w śródmieściu Warszawy. Dużo kamienic oczywiście zachowało się na warszawskiej Pradze, ale te powstańcze życie pulsowało w lewobrzeżnej Warszawie i tutaj znajduje się też jeden z takich chyba za bardzo zapomnianych symboli warszawskich, czyli kapliczki. Zwłaszcza powstańcze kapliczki, które budowano w podwórkach tych kamienic, tych kwartałów, zwłaszcza przydawały się wtedy, kiedy mieszkańcy chcieli się modlić w czasie godziny policyjnej, kiedy nie mogli się modlić w kościołach.
I trochę tych kapliczek zachowało się również właśnie w okolicy Emilii Plater. Wracamy jeszcze do serca. Przy stacji metra wyłania się gmach PAST, popularnie nazywanej Pastą. Zdobycie budynku było jednym z największych sukcesów powstańców. Obecnie to wyjątkowe miejsce dla pamięci powstania. Siedziba Światowego Związku Żołnierzy AK, uwieńczona znakiem Polski Walczącej. Wysoki budynek, chociaż nie robi dzisiaj na nikim wrażenia, zwłaszcza na tych ludziach, którzy przyjeżdżają do Warszawy i rozglądają się po już kilkunastu wysokich wieżowcach. On kiedyś był drapaczem chmur, najwyższym budynkiem w Imperium Rosyjskim swego czasu. Przestał być najwyższym budynkiem na terenie współczesnej Polski na rzecz notabene naszego katowickiego drapacza chmur, czy też położonego rzut kamieniem stąd innego warszawskiego przedwojennego wysokościowca budynku Towarzystwa Prudential. Bardzo ładnego zresztą. Miasto znów tętni życiem. Ludzie spieszą się do domów, po dzieci, na zakupy, na randki, robią nadgodziny w pracy. Żyjemy we wspaniałych czasach, gdy prawie wszystko nam wolno. Prawo wyboru i wolności w stosunku do tego, co było dawniej, jest gigantycznie swobodne. Nie ma sensownej przeszłości, nie ma pokoleń z kręgosłupem moralnym, gdy zapomina się o przeszłości. Czyli ludzie kultywujący pamięć o przodkach i honorze swoich dziadków są lepsi od innych, a może bardziej naiwni. Nie nam to oceniać. Kopiec Powstania Warszawskiego to miejsce bardzo ważne nie tylko dla powstania, ale też dla stolicy, ponieważ został usypany z gruzów Warszawy, zburzonej Warszawy. Jest więc to pewna metafora miasta, którego już nie ma i ludzi, którzy odeszli. Czemu taki odcinek powstał? Wierzymy po prostu, że to, co przekazujemy, ma jakiś sens, że mamy wpływ, a YouTube może też nieść coś innego niż tania rozrywka. Tak jednak wychowano nas i wierzę, że jeśli podążanie za przyszłością, z zapominaniem śladów przeszłości jest według niektórych szybkim biegiem ku rozwojowi, to podążanie za przyszłością wraz z pamięcią o przeszłości jest może i tylko spacerem, ale za to z wyprostowaną postawą.